Cześć, dobrze, że już jesteś. Chodź, zarezerwowałem nam podest. Mam już wszystko gotowe. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Chodź, śmiało. Siadaj wygodnie. Chciałeś, żebym Ci dzisiaj zaparzył coś ciekawego. Chciałbym Ci pokazać herbatę prażoną. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, że się podpraża herbatę. To jest bardzo powszechna metoda w ogóle, kiedy robimy herbatę zieloną, bo na pewno zauważyłeś, że często się mówi o tych enzymach utleniających, które są w herbacie i żeby herbata była zielona, a nie czarna, te enzymy trzeba zniszczyć. Krótko mówiąc, no sam proces powstawania herbaty, prawda, zostawiamy, żeby się utleniła, robi się czarna. Enzymy są wrażliwe na wysoką temperaturę, więc się je niszczy. Żeby zniszczyć enzymy, można herbatę podprażyć. Na takich wielkich wokach podpraża się suche liście, potrząsa się nimi, przewraca na wysokiej temperaturze i niszczą się enzymy, przez to ta herbata zostaje zielona. I nie o ten proces chodzi, bo to jest jakby takie prażenie w czasie produkcji herbaty. Za to podprażanie, które chciałbym Ci dzisiaj pokazać, to jest metoda, która jest wykorzystywana do nadawania nowego aromatu herbacie i to robi się na samym końcu. To jest sytuacja, w której gotowa jest już herbata, ma zielone listki i tutaj powiedzmy dodalibyśmy jakiś aromat, jakoś byśmy pomieszali z jakimiś dodatkami czy z czymś takim, to tutaj można ją po prostu podprażyć na sucho i ona zyskuje fajny, nowy aromat. Zobacz, powąchaj w ogóle, ona tak ma nutkę trochę takich orzechów, trochę takim karmelem, troszeczkę pachnie, jest taka słodkawa bardziej i no, wygląda zupełnie inaczej, nie? No zobacz, nie przypomina zielonej herbaty w ogóle, ona ma takie no, brązowawe, żółtawe listeczki, trochę złociste, no i po tym przede wszystkim ją poznać. To się robi w Japonii, chociaż sam pomysł nie jest japoński, bo podpraszać można każdą herbatę właściwie, a to jest hojicha, czyli herbata japońska. Z czego to się robi? Słuchaj, to jest bardzo ciekawe, bo oni używają do tego różnych herbat. Najczęściej jest na banczy. Bancza to jest zielona herbata z późniejszego zbioru. Ona pochodzi z tych samych jakby krzewów, tylko że są po prostu to bardziej dojrzałe, takie mięsiste, grube liście. I to jak się podpraża, no to właśnie wychodzi Ci taka hojicha z tego. Za to jakby użyć kukiczy, którą tu mamy, to jest taka no, trochę inna nuta, ponieważ w ogóle kukicha to są same łodyżki. To trochę tam się liści trafia, ale no, maszyny oddzielają po prostu łodyżki herbaciane i zamiast to wyrzucać, to można to parzyć. Robi się z tego herbatę, która się nazywa kukicha. W ogóle kuki to patyk, więc jakby po prostu herbata z patyków. Więc z tej herbaty można zrobić fajną hojichę, ponieważ ona jest w ogóle słodsza i uboższa w kofeinę. A dzięki temu podprażeniu wychodzi jeszcze lepszy karmel, bo ta słodycz się wzmaga. Kofeiny jest w ogóle niewiele, także to jest taka fajna, relaksująca herbata na wieczór wychodzi. Stąd poza banczą bardzo często robią to w Japonii właśnie z takiej kukiczy. I kukiczę chciałbym Ci podprażyć, słuchaj. Jak to zrobimy? Słuchaj, ja mam taki w ogóle fajny patent. Kupiłem sobie w internecie, ściągnąłem to z Japonii, to się nazywa w ogóle Huroku i służy właśnie do prażenia. To często można znaleźć, jakbyś sobie gdzieś tam szukał na jakichś takich międzynarodowych aukcjach, to musisz to wpisać po angielsku, ale to się nazywa też taki podprażacz do kawy, na to się mówi, bo można tutaj samemu palić kawę. Jak sobie znajdziesz tę zieloną, teraz jest taka popularna w ziarnach, taką zieloną kawę, możesz to prażyć w ogóle w tym i zrobić zwykłą, ale no ja to mam akurat do herbaty, bo w Japonii się praży w tym herbatę po prostu, ale wszyscy na zachodzie chcą prażyć kawę, bo herbaty nikt nie praży, a ja prażę, bo to jest fajne i polecam, tylko trudno to dostać w Polsce, to jeszcze nie za bardzo. Możesz to zlecić jakiemuś ceramikowi, żeby Ci ulepił, na przykład zrobił, tylko zwróć uwagę na to, że to stoi na gazie, więc to musi być odpowiedni materiał. Jak my to damy prosto na ogień, to nie może pęknąć, także musi to być wytrzymałe. No i to normalnie w tym podprażamy. Wszyscy się śmieją, że to bardzo zabawnie wygląda, bo przypomina to taki czajniczek, nie? Że ma tą rączkę do trzymania, ale nie do końca, bo ta rączka to jest dziura i tutaj po prostu jak się praży, to za to się trzyma, potrząsa, ale tędy się potem uprażoną herbatę zsypuje. Także jest to bardzo wygodne, bardzo fajne, tylko no wygląda dziwnie trochę, nie? No szczerze mówiąc przypomina coś szpitalnego. Także w tym polecam, najlepiej to wychodzi. Słuchaj, ja prażę, bo w ogóle co ja najbardziej lubię w całej tej akcji, to że po prostu roznosi się taki zapach, rozlega się herbaty prażonej, to jest niesamowite, to jak kadzidło w ogóle działa. W całym domu, czy w herbaciarni, bo akurat nie jesteśmy w domu, w całej herbaciarni w ogóle czujesz ten zapach, bo bardzo intensywnie się wydobywa.
Trzeba tylko uważać, żeby tego nie spalić, bo to jest na sucho, to jest na żywym ogniu, można po prostu spalić herbatę. I właśnie najfajniej po zapachu, bo kolor widać, ale tam jest jednak ciemno, nie? Tak nie do końca można to ocenić, ale po zapachu, jak zaczynasz czuć taką już fałszywą nutę, takiej trochę spalenizny, najwyższa pora to zsypać, bo zaraz będzie w ogóle po herbacie, nie? To nie trwa jakoś super długo, ale zabawa jest świetna i nie musisz tego mieć, możesz to zrobić na patelni, na przykład zwykłej, jakiejś takiej suchej, czystej, nowej, nie za dużej, ale generalnie tradycyjnie chodzicie w Japonii, praży się na ceramice, także patelnia jest jakaś tam teflonowa, metalowa, nie do końca to samo, nie? Ma być ceramika, ale czy są ceramiczne patelnie? Są jakieś ceramiczne patelnie, nie? Można by kupić ceramiczną patelnię i spróbować. Ja prażę, ja się nie mogę doczekać. Weźmiemy kukicze, weźmiemy to, słuchaj, weźmiemy tego tak, zaparzymy w tym czajniczku, a chcę, żeby to całe zaparzyć, więc weźmiemy tak od razu tyle, ile na czajniczek. Myślę, że ze 2 takie nabiereczki. Odpalamy gaz. Trochę za duży. Można się poparzyć, bo to całe się naprawdę mocno nagrzeje, ale efekt jest super. Jeszcze to nie zaczyna pachnieć, może jeszcze za bardzo. Kwestia, żeby to grzało od spodu, tam jest najlepsze miejsce do podgrzewania. No i właśnie co jakiś czas trzeba tym to tak zamieszać. Rzuć okiem do środka, to strasznie fajnie wygląda, jeszcze się niewiele dzieje, ale tutaj za chwilkę będzie już pachniało, dymiło się. Efekt jest serio fajny. No i to będzie wyglądało troszeczkę inaczej niż to. Tu jednak masz listki, nie? Tutaj jest ta na bazie banczy. W Japonii się to pije właśnie wieczorem, dają to dzieciakom. To jest takie słodziutkie i przyjemne, także dzieci też to lubią, ale właśnie wieczorem nie ma dużo kofeiny, nie? Możesz sobie cieszyć się herbatą, bo japońskie są tak mocne, dużo kofeiny. Możesz się cieszyć herbatą wieczorem, idziesz spać, w ogóle zasypiasz bez problemu, bo sobie to podprażyłeś. Kwestia taka, że dla zdrowia nie wszyscy polecają smażone rzeczy wieczorem, a to jednak wskutek obróbki termicznej, widzisz, już zaczyna parować, już zaczyna nabierać kolorków. Przygotujemy już czajniczek sobie, bo to tak, żebyśmy zaraz sypali i zaczęli parzyć, jak go wygrzeje. Robimy takie multikulti trochę, słuchaj, bo czajniczek jest koreański. Mieszamy w ogóle japońską herbatę z japońskiego prażydła w czajniczku z Korei. A w ogóle jeszcze to szkło jest chińskie, także w ogóle wszystko mieszamy, co tylko się da. Tutaj już zaczyna ostro się kopcić. Czujesz już ten zapach bardzo intensywnie. Źle się tutaj już kadzi, można powiedzieć. To już jest to. Już trochę zaniedbałem mieszanie, ale zaczyna być już... uwielbiam ten zapach. Serio, super. Niektóre już troszeczkę za bardzo, już lekko ścierniały, za długo leżały, ale te, które zaczynają żółknąć, to już jest to. To generalnie można zrobić też jeszcze na takim śmiesznym komineczku. Nie wiem, czy widziałeś, mają w Japonii takie kominki, które wyglądają jak do aromaterapii, tylko tam się na podgrzewaczu trzyma u góry właśnie na takiej płytce herbatę i się ją miesza. I ona się praży na świeczce w ogóle. To trwa dłużej, jest mniejsza porcja, ale generalnie można to zrobić i w ten sposób. Ja myślę, że już wystarczy. Uwaga, sypuję, patrz, gorące liście do gorącego czajniczka. Idealnie. I zaparzamy. Chodzicie się parzy przeróżnie. To jest właśnie fajne, bo można ją zaparzyć na wiele różnych sposobów. Ja lubię ją parzyć króciutko, cieplejszą wodą. Także ja tu leję tak 85, nawet 90 stopni i będziemy ją parzyć bardzo krótko. Ją się nawet parzy 15 sekund, 30 sekund, ile kto lubi. Jak dasz chłodniejszej wody, musisz parzyć trochę dłużej, ale generalnie już myślę, że za chwilkę będę ją zlewał. Już zaczyna się zmieniać zapach. Zauważ, że suche, prażone liście pachną inaczej niż napar. Nie? Tutaj już jest napar, już jest inny zapach. Zobacz. Zupełnie coś innego. Czuć właśnie taką prażoną herbatę. Uwaga, zlewamy.
zwróć uwagę, napar zupełnie inny niż z zielonej herbaty. Jest taki piwny się zrobił, miodowy, taki żółtawy, brązowy, no nie ma w nim żadnej zielonej nuty w ogóle. O, tak pod światło właśnie. O. Bardzo fajne. No i ten zapach taki no prażony, najbardziej to słowo oddaje, taki słód trochę, nie? Jakby taki tost, jakby razowy chleb, coś w tę stronę. Bardzo przyjemny i zupełnie nowy. Mnie to strasznie w tym kręci. O, bardzo proszę. Śmiało, nie jest aż takie gorące, myślę, już przypłukane 2 razy. Bardzo fajne, nie? Kolorem odznacza. Idealka, pojawia się też taka lekka kwaśność, nie? Gdzieś poza tą słodyczą, gdzieś na końcu zostaje taki przyjemny kwasiołek. Bardzo mi się to podoba. Ciekawa sprawa, bo możesz to robić z różnymi herbatami, takie podprażanie, i możesz nadawać nowej nuty herbacie, która już trochę zwietrzała. Jeśli masz jakąś herbatę, która, no jest jak to jest, nie? No masz mnóstwo herbat, wszystkich chcesz skosztować, no i zaparzysz raz, zaparzysz drugi raz, potem trochę zostaje, gdzieś to chowasz i nagle znajdujesz po paru miesiącach i wyciągasz, pamiętasz, że ona była taka pyszna, otwierasz ją, a ona no pachnie jakoś tak słabiej, gorzej, trochę torebką, papierem, po prostu zwietrzała, nie? No i zamiast pić jakieś takie zwietrzałe herbaty albo w ogóle wyrzucić, to podprażasz, dodajesz nowej nuty i nagle to znowu jest fajne, jest inne, jest nowe, ale jest na bazie tej fajnej herbaty, ma gdzieś te oryginalne nuty, ale pojawiają się właśnie te karmele, słody, te takie miłe podprażane nutki, jakichś orzeszków. Dzięki temu podratujesz starą herbatę. Polecam Ci na przykład oolongi, też bardzo przyjemnie wychodzą podprażone nieco. Z zieloną herbatą trzeba uważać, łatwo ją przypalić, poza tym no nie każda dobrze wychodzi. Jakoś na przykład chińskie nie do końca mi takie podprażone smakują, ale z Chin oolongi wychodzą fenomenalnie. Nie próbowałem jeszcze czarnej prażyć, jakoś tak uznałem, że no i tak jest już wysoko oksydowana, taka czarna, jeszcze ją podprażać. No ale warto spróbować, nie można eksperymentować. Prażymy cokolwiek. Bardzo fajna herbata. Jak Ci się podoba ten temat, jak Cię to zainteresowało, musimy się znowu umówić. Wpadnij znowu, daj koniecznie znać, wiesz, w komentarzu. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.